Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, lecimy z koksem. Dzisiaj będzie filmik z próby naprawy takiego uszkodzonego procesora. Jak obrócę to w ten sposób, żeby to było łatwiej widoczne. Płyta główna od drukarki 3D Endera Kralit wersja 1.1.4. Każdy początkujący pewnie drukarz 3D doskonale zna motyw, jeżeli chodzi o tą wersję tych płytek. Słuchajcie, procesor Atmega 1, 2, 6, 4 czy jakoś tak, zaraz Wam dokładnie pokażę. Tutaj widzicie, że jedna nóżka jest po prostu wypalona, nie ma ścieżki, także będzie dosyć ciekawy temacik, bo będziemy musieli sobie poprowadzić jakimś drucikiem pewnie do nóżki ze ścieżki, tak żeby ten procek działał. Co się stało? Stało się to, że ta płyta został w jakiś sposób, powiem Wam w jaki sposób. Coś grzebałem przy termistorze, jak była podłączona płyta, nastąpiło zwarcie, poszło tutaj centralnie do procesora i jak widzicie uszkodziła się jedna nóżka. Zabezpieczenia praktycznie żadnego nie ma, także jeżeli coś robicie przy takiej płycie, przy termistorze, zawsze przy wyłączonej drukarce. Pamiętajcie to. Nigdy przy włączonej, bo potem może być smuteczek. Także wymienimy sobie dzisiaj ten procesor. No, wymiana będzie polegała po prostu na wylutowaniu tego, wlutowaniu nowego, zaprogramowaniu nowego, co jest też bardzo ważne, tak żeby to wszystko było cacy. No i jaki jest w ogóle objaw tej usterki, jeżeli chodzi o uszkodzenie termistora? Słuchajcie, tutaj mam połączoną drukarkę, jak widzicie jest temperaturka podana, chociaż tutaj mi zaczyna coś szwankować wyświetlacz, słuchajcie, ale można zobaczyć, że jest 22 stopnie na głowicy i na stole. Także uszkodzony termistor powodował to, że po prostu ta temperatura świrowała, pokazywała w ogóle na niewłączonym grzaniu na przykład 120 stopni, 190 głowica, totalne bzdury. No i co? No i postaramy się naprawić to tak, żeby on odczytywał tą temperaturę z termistora poprawnie. No i sobie na końcu sprawdzimy, czy będzie wszystko elegancko, bo podczas gdy tutaj była temperatura zawyżona, no nie uruchomicie druku, bo drukarka myśli, że jakaś tam jest temperatura, co chwilę jakiś błąd wyskakuje i tak dalej, tak? Także na razie ja sobie włączę drukareczkę, żeby się bez potrzeby tutaj nam prąd nie marnował. Położę gdzieś ten ekran, odepnę sobie go gdzieś z boku, potem się podłączymy po prostu pod sam tutaj kabel od ekranu do tej płytki, podłączę zasilanie jej i tak dalej, i tak dalej. Także zaczynamy zabawę, ale zanim zaczniemy, to jeszcze sprawdźmy sobie, zadajmy sobie pytanie, czy w ogóle takie coś jest opłacalne? Ktoś zada takie pytanko. Sam procesor kosztuje, no właśnie, ile kosztuje? Zobaczmy sobie, ile najtańsza Atmega na Allegro, słuchajcie, nie w Chinach, tylko na Allegro kupowałem, bo już nie chciało mi się czekać. Tym razem chyba u jakiegoś innego sprzedawcy, bo już jedną taką płytkę robiłem, była wymiana, wszystko działało elegancko, także została mi tylko jeszcze ta i tą sobie zrobimy. No ja Wam pokażę pierwszy mój zakup Atmegi, jaka była w innej płycie i ten zakup. Dobra, słuchajcie, jest. To była pierwsza Atmega, którą zakupiłem do tamtej płytki i ona kosztowała mnie 26 zł. I to był sprzedający Electronics C, coś takiego, nie? Zobaczmy sobie informacje pozakupowe. On prawdopodobnie już chyba chcesz kupić ponownie. Zobaczę ofertę. Zobaczymy, znaczy ma 26 zł wtedy. Teraz ile będzie? Kosztowała? Też 26, a to nawet nie wiedziałem. To bym od niego bezpośrednio kupił. Dobra, mniejsza z tym. Teraz do tej płytki, co jest na stole paczuszka, zaraz sobie ją rozpakujemy. Kupiłem u tego sprzedawcy. I to już jest od procek nowy, tak? Informacje pozakupowe za 25, a tu nawet taniej. Słuchajcie, to nawet złotówka taniej. Zobaczmy ofertę. Tak, 25 zł.
Słuchajcie, złotówka taniej. No okej. Tutaj jest Atmega. Tutaj słuchajcie, patrzcie, zwróćcie uwagę na jeden szczegół. Atmega 128 AU, a tutaj już na zdjęciu widać, że jest TW, czyli Tajwan, podejrzewam fabryka. Jeżeli byśmy sobie otworzyli datasheeta, to tam pewnie są opisane informacje, co znaczy AU, co znaczy TW i tak dalej. Gdzieś chyba jakoś czytałem kiedyś i to jest właśnie, że to jest TW, to jest, że wyprodukowane na Tajwanie. W porządku, sterownik drukarki po wlutowaniu mikrokontrolera ożył. Także sami widzicie, nie? Ktoś też już miał jakąś przygodę, a może to nawet ja pisałem? nie wiem, nie, to nie ja, bo ja u tego sprzedawcy nie kupowałem jeszcze nigdy. Dobra, także mamy tutaj taką informację na temat tych procków, a jeszcze tak z ciekawości, sprawdźmy sobie, czy na Allegro są jakieś płyty Krality 114. Zobaczmy w ten sposób, czy coś nam wypluje Allegro, czy coś w opisie jakiś jest ten. I posortujemy sobie od ceny najniższej. Nie ma tutaj nic. Dobra, damy cenę najniższą z dostawą. Tak, żeby zawęzić te jakoś wyszukiwania. W sumie nawet, no jak widzicie, na razie jest lipa, strona druga. Nie, powiem wam, że aha, dobra, to teraz jest w ten sposób. Dam na 5. Albo cenę mogę zrobić tak, żeby po prostu odrzucić resztę ofert. O Jezu, 5, a dopiero po złotówce. Dobra, zróbmy jeszcze szybciutko. Cena od, załóżmy, 30 do 90 w ten sposób. Ale coś muli Allegro dzisiaj? Dobra, zobaczymy takie coś. Dom i ogród, dziecko, komputer. Nie wiem w jakiej to było kategorii. Ale jak na razie to są jakieś bzdury totalne, które mnie nie... 100 stron. No dzięki. Dobra, słuchajcie, wpiszę Krality, żeby się z tym nie pałować. Krality 114. Jezus Maria, po 209 zł? Serio? A tu jest zdjęcie od płyty nowszej. 427. Wersja 1.1.4 Ender 3 Pro. No to zdjęcie faktycznie ktoś opis dał niezgodny z tym, co jest na zdjęciu. No i taka aukcja powinna być z marszu wyautowana. Albo musiałby zmienić nazwę, bo to po prostu wprowadza najwyższej w błąd, bo potem okaże się, że wydasz 200, a gościu ci prześle, kurde, faktycznie 1.1.4 i napisze, no ale co, było napisane 1.1.4, a ty do niego mówisz, no ale zdjęcia miałeś, chłopie, 4.2.7. Także tutaj jest taka różnica. No i tutaj są opisy na tych, jakie są drivery. Nie pamiętam dokładnie, ale warto właśnie zwracać uwagę, poczytać sobie w necie, zobaczyć jakąś rozpiskę jest gdzieś tam na jakiejś stronce, są te numery opisane, jakie są drivery i kupić płytę z najlepszymi driverami, bo praktycznie 4.2.7 może być z głośnymi driverami? Już nie pamiętam, ale chyba może być. Zmiana wersji 1.3 na 1.5 po połączeniu. Tutaj ktoś napisał na 1.1.4. No jak można 1.1.4 rzucić w płytę 4.2.7? No. Nie, coś mi tutaj nie pasuje. Dobra, mniejsza z tym. Jak widzicie, tej wersji płyty coś tutaj za bardzo nie chcę znaleźć. Płyta, napiszę po prostu płyta Krality. Kreality.
I zobaczymy teraz, czy coś znajdzie. Ile stron? 275. O, jest. Słuchajcie, właśnie o to mi się rozchodziło. 113 mamy, tak? Za 85 zł. No to dajmy sobie już od razu tą cenę od najniższej, żeby zobaczyć, po ile będzie jakaś totalnie najtańsza i czy sprawna. No słuchajcie, jest za... No tu jest 2.1 jakaś. 1.1.3 za 85. Jeden, jeden, trzy za 85 zł, słuchajcie, dopiero macie jakieś 1.1.3. Tu jakaś inna jest ta, pierwszy raz widzę. Ender 2 Pro, tutaj nie widać za bardzo. Wersja 2.2. Do piątki nawet jest. 4.2.2. No słuchajcie, dobra, nie będę tracił czasu na wyszukiwanie. Na Allegro jest jakaś totalna lipa, jeżeli chodzi o wyszukiwanie tej płyty 1.1.4. Coś nie mogę znaleźć, może ktoś inny by potrafił. Nie chce mi się już na to czasu tracić. Także tak to wygląda. I teraz tak, przejdźmy sobie do odpakowania paczuszki. Zobaczymy procka. No i potem zaczniemy sobie coś tutaj działać. 1284p A4 1 plus 1, tylko że jedna chyba. Tak to ktoś. I teraz ważna sprawa. Uwaga, uwaga. Jak wiemy, jest coś takiego jak elektrostatyczność. Także trzeba też bardzo na to zwracać uwagę, bo tak naprawdę możemy takiego procka uszkodzić, dotykając paluchami pinów, tak? Dobra, ja go na razie nie będę rozpakowywał. Zobaczmy sobie, jak on wygląda. No i tak jak było na zdjęciu UTW Atmega 1284p UTV, co nie zmienia faktu, że ją bez problemu można zaprogramować, jeżeli jest sprawna oczywiście. I teraz tak o, ja jeszcze z ciekawości szybko postaram się wyszukać informacje na temat tej końcówki TW i potem zaczniemy sobie już tutaj działać z tą płytą. Słuchajcie, jeszcze sobie szybko rzucimy okiem na datasheeta i zobaczcie, tutaj jest piękna rozpiska. Jakie wersje są? I chciałbym właśnie gdzieś na końcu sprawdzić. Właśnie, który to jest pin w ogóle? Ja sobie szybciutko luknę na tą płytkę moją i powiem wam, który to jest dokładnie ten pin uszkodzony. Dobra, tu mamy pierwszą, tak? To będzie tak o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ile tu jest? To jest dokładnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta nóżka. Druga, trzecia, czwarta, tak. PA7, ADC7, no dokładnie, zgadza się. Przetwornik jakoś analogowo, coś tam, coś tam. PA7, czyli pin 30, tak? A to leci w tą stronę, w dół. A ja liczyłem raz, dwa, trzy, cztery, tak o, dobra, to leci tutaj. Czyli taką. I zawsze jest pytanko, od kropki liczymy w stronę zegara, czy w przeciwną, nie? To jest też dobre pytanie. Niech ktoś napisze komentarze. Słuchajcie, tu jest rozpiska. Zejdziemy sobie na sam dół. Tam chyba powinno być coś napisane na temat tych oznaczeń, symboli. Gdzie ja jestem? O Boże, to jest tyle stron. O, chyba tutaj będzie, nie? Dobra, chwila. A, tu są
Tu są symbole, jaki rozmiar. A mi chodzi o symbole produkcji. No dokładnie to znaczy TW. Nie wiem, czy to znajdę. Dobra, nie, szkoda czasu tutaj na szukanie tego. Dobra, słuchajcie, lecimy powolutku. Zabezpieczyłem sobie folią aluminiową. Elementy dodaję topnika. Przed wylutowaniem temperatura 380 na hocie. Hot uruchamiam, biorę, słuchajcie, pensetę, nadmuch sobie troszeczkę zmniejszę. Na razie. Tak, i kropka jest, słuchajcie, tutaj, z tej strony. Czyli po lewej stronie na górze, tak? Muszę sobie to zapamiętać. Po lewej na górze. Mogę sobie napisać, nie? Właśnie, słuchajcie, zanim to wylutuję, coś wam jeszcze pokażę. Do takich rzeczy, taka chińska zabawka, ale przydaje się. Zresztą przyda się teraz. Ja wam pokażę, o co biega. Ja sobie teraz narysuję układ, załóżmy, nie? Tu jest kropka, płyta główna. I już wiem, że jest tutaj. Także taka fajna, ta prosta rzecz, ale możemy sobie też coś tam zanotować. Są wersje, słuchajcie, 16 cali. To już są takie, kurde, jakbyście trzymali ekran od matrycy laptopa. No i też fajna sprawa. Spróbuję tutaj go jakoś delikatnie wylutować. Pięknie zszedł. Pięknie wylutowany. Zaraz sobie go zobaczymy, jak on wygląda. Odkładam, daję na maksa nawiew, żeby mi się szybciej wychodziła stacja. Odłożę sobie gdzieś na bok tą stację. Dobra. Słuchajcie, no sami widzieliście, chwila roboty. Kładzik wylutowany. I no, tutaj ładnie go zeżarło. Zobaczmy sobie od spodu. Widać, że od spodu coś tam go strzeliło. Nie będę mówił co. To idzie... On działa, tak? To jest w ogóle ciekawa kwestia, słuchajcie, bo... Słuchajcie, on ma tylko ten pin tutaj uszkodzony. Także to jest jeszcze sprawny procesor. Teoretycznie można by go wykorzystać jeszcze do jakichś innych projektów, tam gdzie nie będzie używany, załóżmy taki pin. No i co? I wtedy by działał. Ja go nie będę wyrzucał, bo mówię, on jest sprawny. Jeszcze do czegoś mógłby się tam przydać. Dobra, słuchajcie, teraz wykorzystamy sobie kontakt IPA+. Naleję tu troszeczkę. Fajnie z takim dzióbkiem jest, to mi się podoba. Przeczyszczę sobie troszeczkę tą płytę. Na pewno okolice procka. Tutaj mógłbym nawet użyć szczoteczki. No jest tego syfu trochę. Słuchajcie, tak wygląda
okolica Procka. Jak widzicie, no ten pin został dosyć mocno wyjarany. Ja sobie chyba zaraz przerzucę to wszystko pod mikroskop, tak żeby robić już sobie to pod mikroskopem. Postaram się podłączyć kamerę, tak żebyście wy też widzieli, co będzie tutaj grane. Tak chyba będzie najlepiej dla mnie i dla was. Dobra, idę kamerę podłączę i przerzucimy się na obraz spod mikroskopu. Dobra, słuchajcie, mamy obraz spod mikroskopu. Tak jak widzicie tutaj. Sobie tylko ustawię okulary, ostrość, żeby się oczy nie męczyły. Dobra. No i tak jak widać, co tutaj się wydarzyło, gdzie jest penseta. Tutaj mamy tą, widzicie, ścieżkę. Słuchajcie, super opcja będzie teraz do przetestowania solder maski 3 sekundy. Ja sobie tylko tą tutaj dziurę troszeczkę oczyszczę. Tak, użyjemy, słuchajcie, solder maski 3 sekundy do zalania tej dziury. Przeczyszczę sobie jeszcze pałeczką. Generalnie trochę jest ta płyta do doczyszczenia. To się będę potem bawił już na samym końcu. Dobra, słuchajcie, biorę solder maskę. Mechanika 3 sekundy. Albo mógłbym użyć tej żywicznej, ale na razie nie. Użyjemy mechanika. Słuchajcie, 3 sekundy. Tak. Tylko ustawię, zaraz wam pokażę. O, w ten sposób będzie fajnie. Dobra. Mechanika 3 sekundy. Fast drying. NEF UV Super Quick Dry Ink. I użyjemy sobie na tej tutaj szczelince, którą wypełnimy. Do utwardzania użyję latareczki. Słuchajcie, pokażę wam. Takie o, z AliExpressu za 8 zł. Ona była na jednego paluszka AA 1,5 V. Włożyłem tutaj lajonka. Słuchajcie, takiego mniejszego z golarki, też chińskiej. I kurde, teraz to ma taką moc, że naprawdę ta latarka to jest coś przepięknego, jeżeli chodzi o utwardzanie tutaj tych solder masek. Dobra, ja delikatnie postaram się sobie wycisnę może gdzieś, kurczę, na co to dać, na kawałek złotka tego, tej folii aluminiowej, tak naprawdę malutko. Żeby ona mi wyszła, albo nawet tutaj spróbuję ją jakoś zaaplikować. Aha, dobra, nie widzicie tego. Pod mikroskop teraz daję. Jakbym ją tutaj delikatnie dał. Jest? Wyszła? Jest. Ale to jest naprawdę operacja. O kurde, widzicie? Przy takich rozmiarach, gdzie ta szczelinka jest wielkości, słuchajcie, no naprawdę mikroskopijnej, dawanie solder maski, o, to już jest totalnie za dużo, dlatego sobie ją usunę. Tutaj tym patyczkiem. Dobra. Jest ok. Jak myślicie? Jest ok, nie? Usunę trochę tego, żeby mi tu nigdzie nic nie posklejało. No, tą solder maskę najlepiej nakładać jest tak w ten sposób, że bierzecie sobie na końcówkę pensety i dopiero ją jakby... O, tak, to jest najlepszy motyw. Nie ma co kombinować przez taką dużą igłę. Tylko końcóweczka pensety. Ładnie to zaszpachlujemy. Tylko nie chcę zrobić czegoś takiego, że tu będzie górka. Znaczy potem mogę to
pewnie pięknie zeszlifować. No i dobra, dajemy utwardzanie. Dobra, to jest najmocniejszy tryb. Tu jeszcze można skupiać to światło. Dokładnie. Raz, dwa. No już chyba na pewno zastygło. No i sprawdźmy sobie teraz, czy to już coś tam związało. Tak, jest, pięknie. Dobra, to teraz można sobie nawet to jeszcze poszlifować. Zaskrobać tak, żeby było w miarę równo. Chodzi mi o to, żeby ten układ nie kibotał się na tym. Tutaj by się przydała taka fajna, widziałem, szlifiereczka jest. Używa jej Paweł Ostrówka. Myślałem nad zakupem czegoś takiego, bo no to jest genialne. Niż takie skrobanie, słuchajcie, pensetą. O tyle tam solder maska jest dobra w porównaniu do solder maski z drukarki 3D, że możecie ją sobie fajnie skrobać, nie? Nie jest taka super twarda. Co prawda, jakbym teraz jeszcze tutaj utwardził ją hotem, no to na pewno by się zrobiła jeszcze twardsza. Zobaczmy sobie, czy jest wytrzymała na IP. No i IP nic nie robi. Dobra, ładnie jest zaszpachlowane, jest równiutko, przynajmniej nie ma takiego dołu. Tutaj trzeba będzie potem się po prostu podlutować pod tą ścieżkę. Ona idzie, słuchajcie, do tego rezystora i tutaj właśnie do podłączenia termistora, nie? Także tak to wygląda. Sobie idzie tu do tego rezystorka. Dobra, słuchajcie, to jest zrobione. Wyciągam układ, który będę teraz lutował i nie dotykam go palcami. Także wezmę go, złapię pensetą. Najpierw sobie odkleję to. Dobra. Mówię, nie chcę tutaj żadnej elektrostatyczności przenosić. Kładę go na to pole. Pięknie. OK. Teraz trzeba go ustawić równiutko. Trzeba go ładnie ustawić. No właśnie, zawsze te piny mnie tutaj trochę denerwują, ale ja sobie zrobię inaczej. Ja sobie dam po prostu troszeczkę topnika, tak żeby ten topnik służył jako taki klej, nie? Można powiedzieć. I teraz powinno już być troszeczkę łatwiej w ustawieniu tego. A układ i tak siądzie pod temperaturą. O, przepięknie siadł. Widzicie? Włosa wezmę tylko, zabiorę. Dobra, dam sobie teraz trochę topnika, tak żeby to ładnie tutaj siadło. Zapomniałem dać pod spód folii aluminiowej. OK. I teraz jeszcze tylko zabezpieczę sobie tutaj te plastikowe gniazda, tak żeby one po prostu nie dostały strzała od tej temperatury, kondensatory też. Dobra. OK, lecimy z lutowaniem go. Na razie hotem.
Zmniejszę sobie nawiew na jak najmniejszy. No, znaczy nie najmniejszy. I tak mam trochę zmodyfikowaną tą stację, że ten przepływ jest naprawdę, mogę ustawić tak malutki w porównaniu do oryginału, co był. No i lutujemy nie za blisko. Najpierw robię coś takiego, że z większej odległości po prostu ten układ jakby rozgrzewam, tak żeby on nie dostał takiego szoku termicznego. Już się powtarzałem, ale będę to mówił, że sobie wyobrażam taką krzywą na wykresie. Teraz daję większy nadmuch. Już zaczyna się jakaś tam reakcja wytwarzać. I słuchajcie, zaraz jak się cyna roztopi, o już się roztapia, docisnę go. Słuchajcie, docisnąłem układ. Raz, dwa, trzy i puszczam. Lutował się w miarę prosto, jest ok. Żadnego zwarcia nie będzie. Czekam tak przynajmniej 10 sekund minimum. Wierzcie mi, ale dopiero po tym czasie ta cyna faktycznie wiąże. Dobra. I teraz następuje etap, w którym biorę sobie po prostu kolbę lutowniczą, którą gdzieś tutaj posiałem. No gdzie ta kolba jest? Wypadła mi? Dobra, słuchajcie, muszę kolbę znaleźć, gdzieś mi wypadła. Ok, słuchajcie, teraz biorę coś takiego, że będę każdą nóżkę poprawiał lutownicą, tak żeby ona mi się tu przykleiła, nie? Ok. Cyna jakaś taka malutka. O, i to jest ta nóżka, którą będziemy naprawiać. No i słuchajcie, jedną stronę już mamy zrobioną. Teraz sobie obrócę to tak, żeby było mi wygodnie w drugą stronę. Zabezpieczę igłę od solder maski, żeby się nie zakłuć. Słuchajcie, teraz robimy sobie tą stronę. Fajnie, że mam taką cieniutką cynę i ona idealnie nadaje się do cynowania takich malutkich padów. Tutaj troszeczkę mi ten układ krzywo siadł, ale nie zmienia to żadnego faktu, że będzie ok. No i z tej strony będzie troszeczkę trudniej, bo jest kwarc. Czyszczę grota po każdym takim użyciu na padzie. Mówię, tutaj topnik jest po to, żeby nie posklejać tych pinów. Słuchajcie, mamy tą stronę też i ostatnia do polutowania została nam słuchajcie, ta strona. No i mamy wszystkie piny polutowane. Oprócz tego oczywiście jednego, który będzie szedł do regeneracji. Teraz już sobie mogę usunąć troszeczkę tej folii aluminiowej. I powiem wam tak, zastanawiam się, jak go podejść. Nie uwierzycie w to. Nie uwierzycie w to, ale nawet nie będę musiał nic robić. To już się samo podlutowało. Pod kawałek tej ścieżki, co była tak zadarta. Dobrze mówię? Słuchajcie, ja sobie jeszcze sprawdzę od tego rezystora tutaj. To jest dokładnie od tu. Sprawdzę miernikiem, czy jest przejście do rezystora. Jeżeli będzie przejście do rezystora, to
To nic nie będę robił, nawet żadnego druciarstwa, solder maski. Solder maska już jest pod spodem, dobra. Ok, w trybie auto jest, daję tu do rezystora jedną. Jest, słuchajcie. Jest! Aha, jeszcze za rezystorem sprawdzę, czy rezystor jest sprawny, czy nie. Rezystor... A jakim cudem to tak? Słuchajcie, rezystor 472. O, on ma totalną zwarę. Dobra, tu mam następny, sprawny. Tu też? Nie wierzę. To jest to. E-temp. No jak to? Ten kondensator. Ten kondensator też zwara. Gdzieś tu jest zwarcie, tylko coś mi tu nie gra. No, teraz pokazał 4,5 ohma. A teraz? No dobra, teraz mi pokazał 4,5 kilo. A ten jest zwarty. A ten idzie gdzie? Tu gdzieś. Coś mi tu nie gra do końca. A wiecie co? Wezmę z ciekawości drugą sprawną płytę i sobie porównam, bo tak nie powinno być moim zdaniem. Słuchajcie, tak nie powinno być. Idę po drugą sprawną, zobaczymy, co on będzie pokazywał na sprawnej. Ja jestem, kurwa, gościu number one. Dobra, tu jest sprawna, ale ją odłożę na chwilę na bok. Powiedzcie, co tu jest nie tak w tym pomiarze? Zastanówmy się trochę. Kurde, to co tu może być nie tak? No dobrze, że tego tak nie podłączyłem pod zasilanie. Śmiejecie się teraz, nie? Pewnie leżycie na boku. Serwisanci, kurde, z polskich kanałów w YouTubie leżą i po prostu... Nie no, jestem... Ja, ole... Słuchajcie, aluminiowa folia pod spodem. A ja robię testy, no. To trzeba być geniuszem, nie? Ale dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kapłem się. Dobrze, że to nie motyw z suwmiarką. Hi. Okej, lecimy znowu jeszcze pod mikroskop. Także sprawdzimy sobie jeszcze raz to. Tak o, procek, ok. Fajnie. Gdzie ten miernik jest? Dobra, tutaj. Jeszcze raz sobie miernikiem posprawdzam. Czyli lecimy od tego. Kondensator znowu. O, już nie ma zwarcia. No kurde. Co to się wydziaziło? Do rezystora. Aha, on z tej strony przychodzi, dobra. No tak, idzie tu, dobra, to jest ta strona. Teraz jeszcze raz sobie sprawdzę rezystor. Jest 4,5 kg, drugi 4,6. A teraz pokażę wam fajną rzecz. Niektórzy serwisanci na polskim YouTubie mówią, że kurde, brakuje mi miernika do pokazywania informacji wyświetlanej na podglądzie właśnie tak w OBS-ie. I tutaj ja mam tego Anenga. Dzięki temu mogę sobie uruchomić Bluetooth for Windows. Włączę tylko Bluetooth. I zaraz zobaczycie, jak fajnie będzie widać podgląd z tego miernika. Połącz. O, jest już połączony. I teraz patrzcie się, teraz daję Infront View. Jest, ok. Widoczny? Gdzie on jest? Czekajcie chwilę. Tytuł okna musi się zgadzać automatycznie. No dobra. A gdzie jest ten kurde ten?
zresetuję. Gdzieś mi reset jest tu. O! No i widzicie, tutaj sobie go daję. Podgląd z mikroskopu. I teraz przepięknie widzicie, co się dzieje. Z tego sondy pokazuje 0 i zobaczcie, kondensator, który jest koło tego, pokazuje ile? 1,3 kOhm. Tutaj mamy, słuchajcie, ile na nim pisze? 0,1B. Nie pamiętam, ale to będzie 1 kg? 1 kg? 0,1B i też 1 kg. No i zobaczcie, tutaj od tej nóżki, którą robiłem, idzie do tego tutaj rezystora 472 i patrzcie się. O, omknęło mi się. 4,5 kg. Następny też obok jest. 4,6. Prawie idealnie. Także ja teraz sobie, słuchajcie, wyczyszczę tą płytkę. Tu brakuje dwóch na tych driverach radiatorków. Będę musiał jakoś je przykleić, ale tak do testów, żeby sprawdzić, czy płyta działa poprawnie z temperaturą, to wystarczy. R100, słuchajcie, totalna zwara. Tak ma być oczywiście. O, tu mamy na przykład, popatrzcie się, takie rezystorki 0. No, ta aplikacja jest genialna, fajnie pokazuje, sami widzicie. Zobaczcie, 0,1C. B to było 1, to będzie chyba 10 kg. 9,71, zgadza się, 10 kg. No i tak to wygląda. I wokół tych tutaj driverów mamy 3 zerówki, 0 i 1C. Czyli 10 kg. Zgadza się, elegancko. Potencjometry. Nie pamiętam nigdy, jak tutaj wartości się mierzy tych potencjometrów. 4,6 kg. Ten ma. Ten ma ile? No, chyba nie dotknąłem dobrze. 4,7 kg. To chyba taką wartość. No, ten jest zalany tutaj jakąś taką gumą. Nie sprawdzę go. Tego jeszcze mogę. No, ten 4,3. Czyli wychodzi na to, że mają po 4,6, 4,7 kg ustawienia te drivery, te rezystory. No i słuchajcie co? Czyszczę płytę, żeby ona jakoś wyglądała. No i podłączę ją do ekranu. Znaczy nie, teraz będę musiał ją zaprogramować. Słuchajcie, to jeszcze teraz kwestia softu. Także widzicie, ile jest roboty. Ja ją idę sobie wyczyszczę, tak żeby ona wyglądała jakoś fajnie. No i potem będzie wgrywanie softu. Chyba najgorsza rzecz z tego wszystkiego, bo słuchajcie, no trzeba mieć odpowiednią wersję Arduino, odpowiednie pliki. Na szczęście mój serdeczny kolega Karol, którego pozdrawiam z tej strony, wysłał mi specjalny taki folder, który właśnie sobie wgrywam do Arduino i on pięknie mi programuje tą płyteczkę tego procka. Także jak widzieliście, samo wylutowanie to jest naprawdę prosta sprawa. Najgorsza to będzie męczenie się z wgrywaniem tego softu, nie? Tego softu i potem sprawdzimy sobie na termistorze, podepniemy, czy będzie wyświetlało poprawnie temperaturę. Jeżeli się wszystko naprawiło, no to mamy kolejną płytę sprawną, o którą trzeba troszeczkę zadbać. Tu jest naklejka Ender 3 Pro, wydrukowana, słuchajcie, z drukarki Nimbot termicznej. Dobra, ile to już trwa? 44 minuty, także trochę jest, a jeszcze trochę jest zabawy przede mną. Także lecimy, widzimy się za chwilę. Ja sobie tylko wyczyszczę płytę i spróbujemy grać mu tutaj softa. Dobra, słuchajcie, płyta doczyszczona. Jest ok. Z jednej i z drugiej strony. I co? Idę na chomika sobie ściągnąć tego softa i teraz będzie akcja z wgrywaniem tutaj
odpowiedniego firmware'u. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Arduino, to wersja 1.8.12. Jeżeli chodzi o soft, to tak się składa, że akurat tutaj mam bez problemu na tym laptopie. Jak robiłem klona, to mi się wgrało z tym całym folderem. Także nie powinno być większych problemów. Idę po kabel. Otworzymy sobie jeszcze menadżera urządzeń, żeby zobaczyć, na którym porcie to się otwarło. No, menadżer urządzeń. Chwila, moment. Jest. Dobra. I spróbujemy sobie to wygrać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, słuchajcie, do tego testu na pewno sobie użyję sprawnego w 100% kabla mikro USB. A nie, tu jest, sorry. Tu jest na ten duży. Muszę iść po ten drugi. Dobra, jestem pany. Słuchajcie, to jest coś takiego. Także zapomniałem. Odpinam sobie. I teraz tak o, przełączę się na menadżera urządzeń, żebyście to też widzieli. Menadżer urządzeń. No i zobaczymy sobie, czy w portach COM coś nam wykryje. Podłączam się pod USB-ka. Chwila, momento, do huba się podłączam. OK. USB 2.0 seria. I mamy. Wykryło na COM7. Teraz wchodzimy w Arduino. Aha, nie, w tego Marlina. 2.1 szymek. Gdzie tu jest Marlin? Marlino. Jeszcze raz sobie uruchomię drugie. Drugą instancję Arduino. Uruchamianie. OK. Nie chcę nowej wersji. I teraz bardzo ważna sprawa. Ustawiamy sobie najpierw port COM7. Tutaj, jeżeli chodzi o Arduino, to niestety musimy wybrać sobie no właśnie, teraz nie mam tej płytki, tak? No tutaj trzeba będzie jeszcze tak o, z tego co pamiętam, ustawienia jest, OK. Tu musi być wklejony ten adres Sanguino. No i teraz muszę znaleźć tą płytkę Sanguino. Sanguino jest na samym dole, dobra, ale ja nie widzę, bo ja tutaj mam kurde już Sanguino. Atmega, słuchajcie, 1284, 16 MHz musi być zaznaczona. Programator ma być AVR ISPMK2. No i co? Lecimy z tym tematem, tak? Nie wiem, czy to się najpierw robiło wypal bootloader, czy po prostu wgrywam już. Wgraj. No zobaczymy, wgraj. Bez bootloadera. Będzie wszystko widać. To będzie trochę trwało, żeby pokazać, czy jakieś błędy będą. No nie wiem, leci. Zobaczymy, czy się wgra, czy nie. Słuchajcie, z racji tego, że to będzie trwało przynajmniej z 15 minut, ja robię pauzę
Jakby coś się działo, to będę wam mówił na bieżąco. I zobaczymy sobie efekt. Coś wam pokażę, tylko zobaczcie sobie, jak to będzie tutaj cały czas leciało. Jeszcze kompilowanie szkicu. Jezu, tego jest. On tak cały czas będzie kompilował. Dopiero na samym końcu będzie najważniejsza część, czyli wgrywanie. Jeżeli wszystko będzie ok, to wgra. A jak wgra, to wtedy podłączę go do ekranu z termistorem jakimś i zobaczymy, czy ta temperatura będzie odpowiednio wykrywana. Ogólnie, czy się włączy, tak? Powinno iść wszystko ok. 16 MHz. Mam nadzieję, że dobry wybrałem. 1284, 16 MHz, tak. To jest to. Także czekamy sobie jeszcze. Dobre, 10 minut na pewno. Oj, słuchajcie, coś się chyba zaczyna już dziać. Do końca doszedł pasek. Zaraz powinno chyba wgrywać już. Także zaraz sobie zobaczymy, co to będzie. To już będę kontynuował nagrywanie. Ale mówię, dobre 15 minut poszło jak nic. Czytam sobie teraz na telefonie wiadomości. Słuchajcie, na OLX-ie kupiłem już taki totalny off-top będzie, przedpremierowy. Sterownik do Ninebota za 40 zł. Także będzie też może filmik z naprawy. Na YouTubie patrzę, co się dzieje ciekawego. Tu widzę jakiś komentarz ktoś dał. Czyli nie trzeba będzie płacić cła zamawiając na Ali? No kurde, wysyłka 3 dni, magazyn w Polsce czy tam gdzieś w Unii Europejskiej, no to nie. Jak po 8 zł produkty. Dobra, taki komentarz. No czekamy sobie jeszcze chwileczkę, już w pasek na samym końcu, także coś się już powinno kończyć powoli. Kompilowanie wszystkich modułów, trochę tego jest, dlatego to tak długo idzie. Ogólnie już bym wolał chyba taką formę, żeby skompilować softa w Visual Studio do pliku hex i mieć takie urządzonko, gdzie takiego procka kładziemy, wgrywamy, wlutowujemy i po sprawie, bez zabawy. Chociaż Arduino, no, podpinacie tylko kabelek, tak, i czekacie. To jest w tym wszystkim najgorsze. No i zaraz sobie zobaczymy, jak to wgra. Słuchajcie, podłączę pod LCD-ka i powinno być tak, że bez podłączonej termopary na 2 czujnikach powinna wyskakiwać informacja error, czyli ERR, taki skrót. Jeżeli pokażę, no to już będzie wiadomo, że po prostu odczyt tych temperatur z tych gniazd powinien być prawidłowy, no ale podłączymy sobie termoparę. Jakąś spróbuję wyciągnąć, znaleźć, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. No ta końcówka też trochę trwa, jak widzicie. Jeżeli chodzi o, tak przy okazji, żeby nie było nudno, słuchajcie, to jest od tego miernika. Ten gościu Web Spider Team na GitHubie, no genialną zrobił tą aplikację, jeżeli chodzi o ten miernik. Ustawienia, słuchajcie, jeżeli chodzi o ustawienia, to macie tutaj różne rzeczy, jakieś ustawienia widoku, aktualizacja, sprawdź aktualizację, masz najnowszą wersję, włącz klienta MQTT. Tego nie umiem tego używać, nie wiem, znaczy wiem mniej więcej o co chodzi, ale nie umiem tego używać. Tak to powiem. O, jakieś języki, nie? No trochę jest tego. Polski, turecki. Także naprawdę fajna aplikacja. Słuchajcie, teraz miernik jest wyłączony. Ja go włączę. Bluetooth włączony, on automatycznie powinien się włączyć. Jest taka tutaj opcja. Włączyłem Bluetooth? No jest włączone. O.
Nie pytaj ponownie, połącz automatycznie. Tryb auto. Teraz zmieniając tutaj zakresy, będziecie też widzieli na mierniku. Nie można określić określonego pliku. Wyjątek od H-result. Błąd! Muszę to zgłosić Spider Web Team. Ej, słuchajcie, no nie połączył się. No to zrobimy inaczej. Nie połączył mi się, słuchajcie, a jest połączony niby. Wyłączyłem Bluetooth. Włączę jeszcze raz. Połączę. Miga ikonka. Coś nie chce łączyć. Coś nie tak tutaj, kurde, jak sami widzicie, Bluetooth. Połączony, niby połączony, tak? No i błąd. Oj, muszę to zgłosić. Muszę mu to zgłosić. No coś jest nie tak. Wyłączę go. Włączę w ogóle aplikację. Zamknę ją. Jeszcze raz ją uruchomię. Dobra. Włączę teraz znowu miernik. Bluetooth. I zobaczymy, co się tym razem wydarzy. Nie chcę łączyć. Połączył, tak? Przełączam tryb. A nie reaguje. Coś jest nie tak. Skaszaniło się. Okej, będę musiał mu wysłać. Ha! Dobra, podeślę mu linka, informację, że co to za jakieś Bluetooth jakieś, widzicie? Jakieś dziwne urządzenia. Potrafi ktoś rozkminić tą nazwę? MMC, kurde. To wiadomo. Mój telewizor, smart też u mnie, to też. Drukarka B21 też, ale to... Gdzie to było? Znikło. To nie było moje. Słuchajcie, nie chce się łączyć. Wyłączyłem Bluetooth. No, czyli coś jest, kurde, ten... skopane. Połączone. Ale nie ma żadnego tego. Nie, ta wersja jest coś spierdzielona. Będę musiał sobie pobrać starsze. Bo tutaj jest jakiś błąd. Wyłączam miernik. Napiszę mu na GitHubie, że jakieś błędy wywala. Jezu, ten jeszcze kompiluje. O matko. Mógłbym sobie wejść na tą stronkę SpiderWeb i pobrać starszą jakąś aplikację. Portable najlepiej. Tak też uczynię. Chociaż chciałbym wam pokazać ten moment, w którym będzie wgrywało i co się wydarzy. Czy wgra, czy nie wgra. Dobra, robię pauzę, niech on sobie tam leci, a ja szybko sobie na GitHuba wlecę. Słuchajcie, tyle czasu i patrzcie się na to. Ręce opadają. Cannot filname
Our extension is too long. Wiecie co, powiem wam, że to jest masakra. No i co, nie wgrało się. Tyle czasu poszło się pierdzielić. Dobrze, że tego tak nie nagrałem, bo szlak by pewnie niektórych z was trafił. Dlatego idę, to robię jeszcze raz, bo to jest masakra. Dobra, słuchajcie, drugi raz mi wyskoczył ten błąd. Zmienne środowiskowe, na razie nie chcę mi się bawić bez przerywania tutaj tego wideo. Także ja idę na innego lapka z Windowsem 10, na którym prawdopodobnie to pójdzie bez żadnego zająknięcia. Tu jest 11, a wyczytać możemy sobie na niektórych forach tam, że on na końcu już jak kompiluje to wszystko, to są bardzo długie nazwy i po prostu no za długa jest jakby ścieżka czy coś takiego i tam trzeba zmieniać tempa i tak dalej. Także ja idę na innego lapka i wracam, jak mi się uda to skompilować poprawnie. Dobra, słuchajcie, wgrany już jest tutaj na tą płytkę odpowiedni firmware. I teraz tak sprawdźmy, co się wydarzy po podłączeniu bez żadnego tutaj termistora. Powinno być 2 razy error. 24 na zasilaczu serwisowym podłączonym. Uwaga, włączam. I co się tu dzieje? Kurde. Do końca nie jest poprawnie. Widzicie, że na stole jest error, natomiast tutaj pokazuje mi 5 stopni, gdzie w ogóle nie jest podpięty żaden termistor. Powinien być tutaj error też napisany. Tu jest ok, tu się naprawiło, ale tu się nie naprawiło. Czyli na hotendzie trzeba szukać w tym miejscu. Na hotendzie mamy coś skaszanione. Odłączę zasilanie. I teraz, żeby się zastanowić, gdzie jest ten hotend na tej płytce, ja sobie już odkręcę te śrubki na razie tutaj od zasilania. Słuchajcie, któryś tutaj powoduje błąd. Mod i co to jest? Etemp. Nie pamiętam, który jest od hotendu. Bmod czy etemp? Muszę sobie sprawdzić z ciekawości jakąś tam rozpiskę w necie, żeby być pewnym, który jest od hotendu. Dobra, słuchajcie, ja już wiem, o co chodzi. Od hotendu jest tutaj te gniazdo, to jest od stołu, czyli my mieliśmy coś z hotendem, czyli musimy szukać od tego tutaj, iść po ścieżce do procka, zobaczyć, o co chodzi. Słuchajcie, robię na chwilę pauzę, muszę iść się wysikać. Dobra, słuchajcie, jak widzieliście, jest tutaj problem z hotendem, z czujnikiem tej temperaturki. Teraz pokażę wam, jak to spróbuję zdiagnozować. Lecimy pod mikroskop. I teraz tak. OK. Mamy tutaj taki obszar. Biorę miernik, tryb brzęczyka. Teraz widzicie, tutaj daję na jednym pinie sondę. Lecę. Tutaj po ścieżce będę szedł. Jest, OK. Zobaczcie, to idzie tutaj, tutaj, tutaj. O kurde, do przelotki idzie. Ta przelotka gdzieś idzie prawdopodobnie na proc. Czyli ja sobie zrobię coś takiego. Nie wiem, na ile to mi się uda pokazać. Dobra. Daję tu jedną sondę przelotkę. Trzymam ją cały czas. Pokażę wam proca. I teraz, słuchajcie, sprawdzam piny. Pierwszy nic. Drugi nic. Trzeci nic. Widzicie, to jest ten czwarty. Mi się zdawało, że on jest połączony. Tak naprawdę dopiero odtąd jest ścieżka.
która prowadzi do tej nóżki. Mamy rozwiązanie problemu. Trzeba tutaj tą ścieżkę zdrapać, poprowadzić drucik do tej nóżki i będziemy mieli naprawiony, słuchajcie, w 100% już odczyt temperatury. Czyli teraz co, delikatnie sobie tą ścieżkę tutaj zdrapię, chociaż ten nożyk jest już tak kaszaniasty, żebym sobie go wymienił. Słuchajcie, ja dostałem od kumpla nożyki. Wymieniam sobie te nożyki na porządne jakieś. Powiem wam, że nie wiem, gdzie je trzepłem. Dobra, postaram się to zrobić tym. Tym też powinno dać rady. Dobra, tyle wystarczy, słuchajcie. Daję topniczka. Minimalnie. Co to jakiś kurde. Daję minimalnie topnika. Byście to lepiej też widzieli. Nie wiem, czy jeszcze da się tą ostrość tutaj poprawić. Strasznie kaszaniasta jest. Coś za jasno jest jakoś tak. Filtry. Zobaczę. Korekcja kolorów. Ok. O, teraz będzie trochę lepiej. Ok, troszeczkę topniczka. Włączam sobie szybciutko lutownicę. Dobra. Staram się pocynować tutaj. Ok, pocynowane. Jeszcze trochę nóżkę. Dobra. I teraz najważniejsza rzecz. Muszę znaleźć, słuchajcie. Akurat go widzę, jest na wierzchu, nie uciekaj mi. Chiński drucik 0, tam nie wiem ileś milimetra, tylko na czym go pocynować. Najpierw muszę sobie końcówkę delikatnie pocynować. Szukam jakiegoś miejsca, gdzie to zrobić. Wiecie co? Użyję do tego celu tutaj kawałka. Ok, od gniazda USB. Zrobię to tak, że zatopię go. Ok, pięknie już ta cyna się go zatrzymała na nim. No i teraz polutuję tutaj jedną końcówkę. Albo zrobię inaczej, obrócę sobie w ten sposób. Placka, najpierw do nóżki. Liczy się strategia, słuchajcie, liczy się strategia w takim lutowaniu, żeby potem nie mieć pod górkę. I teraz do tej czwartej nóżki ja sobie tutaj go przylutuję. Ok. I teraz on pięknie mi się przylutował do ścieżki. Słuchajcie, jest to pięknie już przylutowane. Zaraz sobie sprawdzę bezpośrednio miernikiem, czy jest połączenie. Jeżeli mi będzie brzęczał na pierwszej tej nóżce od gniazda połączenia termistora z prockiem, to już wiem, że jest ok. No i sobie znowu biorę miernik w trybie brzęczyka. Tutaj do tej i uwaga, powinno mi pisać jak dotknę. Jest przejście, jest elegancko. Ostatnia operacja, która została tak naprawdę to przemycie delikatnie tego pina. Słuchajcie, IPą. Biorę w tym celu sobie kawałek tego. Albo nawet lepiej mi będzie to przeczyścić szczoteczką. Dobra. Czyszczę szczotką.
Elegancja Francja. I na sam koniec, słuchajcie, robimy jak to powinno być w książce. Troszeczkę wycisnę sobie to solder maski. Ok. I tak jak to było mówione, delikatnie na końcówkę pensety mam. Elegancja Francja. No i teraz sobie damy troszeczkę tej solder maski tutaj na ten pin, żeby go zabezpieczyć. Ja ją tak jeszcze ładnie rozmieszam. Słuchajcie, przepięknie zabezpieczone. No i teraz użyjmy sobie latarki UV. 10 sekund maksymalnie daję. Co to? Nie chce mi zaświecić się. Czyżby się rozładowała już? Chwila, moment. Nie chce mi się włączyć, ja tylko sprawdzę miernikiem, ile ten akumulatorek ma. Coś czuję, że on się rozładował. Tak, 0,8 V. Ale jaja. Dobra, muszę wziąć bateryjkę zwyczajną, a tego akumulatora podładować. Ok, słuchajcie, 1,5 V, także tutaj będzie słabiutko, jeżeli chodzi o utwardzanie. Wręcz jest tragicznie. Słuchajcie, ja może włączę lampkę. Pokażę wam, jak to wygląda. Skupię trochę światło. Wiecie, co zauważyłem? Że na UV cyna, która jest czysta, nie pokryta żadną patyną czy czymś takim, się błyszczy tak jakby na złoto, nie? Dobra, zobaczmy, czy w ogóle to dało rady utwardzić, bo ta bateryjka jest mega słaba. I teraz tak sprawdzam. No, dało rady takim słabym, ale coś tam udało się. Ja to odłożę na bok, muszę sobie podładować latareczkę, akumulatorek do tej latarki, albo wymyślić jakiś sposób, żeby tą latarkę, słuchajcie, jakoś ładować. Choć chodzi o to, nie? Jakoś, kurde, tutaj, żeby ją było można ładować. Nie, tu się nie upcham takiego jakiegoś... Nie, no, trzeba po prostu wyjmować akumulator i go ładować, nie? Także ten jest do naładowania. Szybko się rozładował z UV-ką. Słuchajcie, to magiczne ich... Nie wiem, ile oni tam podawali. 1000 mAh czy 500? W każdym bądź razie padł bardzo szybciutko. Taka pojemność chińczykowa. Słuchajcie, robimy teraz testa z powrotem. Biorę wyświetlacz. No i teraz będzie prawda, czy ta płyta ożyje, czy będzie po prostu dalej jakaś lipa. Szukam, czego ja szukam? Tych dwóch drucików, do których miałem podłączoną płytkę. Gdzie ja tą płytkę drugą dałem? Nie, chodzi mi o te dwa druciki takie. Aha, one zostały na tym. Dobra, podłączam się pod plusa najpierw. I tak jak mówię, jeżeli będzie teraz wszystko ok, to powinno być na dwóch tych pokazane error i error, tak? Na dwóch. On nie ma prawa pokazać żadnej temperatury bez termistora. Biorę to, wam pokazuję, żebyście lepiej widzieli. Podłączam zasilanie. 3, 2, 1, go. No i chwila prawdy. Czy będą dwa errory? Error. Naprawione. Po prostu to był majstersztyk. Wszystko działa tak, jak powinno. Wyłączę teraz płytkę. Słuchajcie, teraz z drukarki, którą mam tutaj... O kurde, odczepił mi się ten. Którą mam jako domyślną na płycie 427. Ja sobie termistora już wyciągnąłem na bok. Podłączę najpierw pod termistor
pod termistor, słuchajcie, od hot enda, czujnik termistora. No i teraz podłączę zasilanie. Powinno być na jednym z nich pokazana temperatura z tej mojej drukareczki. Także pyk, włączam. Zasilanie. Się jeszcze nie patrzę, co się dzieje. Jest, 22 stopnie. Pokazuje na hot endzie. Pięknie działa. Wyłączę zasilanie. Nie chcę tylko tutaj nic uwalić z tym termistorem znowu. Wyłączyłem zasilanie. Podłączam teraz pod stół. Teraz jest podpięty pod stół. I teraz na stole powinno być, a na hot endzie 0, znaczy error. Mówię, stół ma być temperatura, hot end error. Jest hot end error, stół temperatura 22 stopnie. Płyta naprawiona, słuchajcie. No, walka była, powiedzmy sobie, poziom medium. Nie było to jakoś arcytrudne. Najgorsze, co w tym wszystkim tak naprawdę było, to zaprogramowanie tej płytki, bo to jest porąbane. Każdy ma swoje jakieś sposoby. Jeden robi tak, drugi robi tak, trzeci robi tak, a czwarty jeszcze inaczej, nie? Liczy się efekt końcowy, żeby to działało. Także jest już wszystko ok. Kolejna płyta naprawiona. Słuchajcie, trzy płyty mam, 1.1.4. Tu jest jedna, która też miała wymieniany procesor. Tam jeszcze mam chyba drugą. Czyli mógłbym na tych płytach zbudować jakieś fajne urządzenia. Ciągle mnie coś kusi. Na pewno chciałbym sobie zbudować jakiś podgrzewacz na takiej płytce z takim wyświetlaczem. Jakaś obudowa. Tylko ja, wiecie, ja tak mówię, a zabieram się za to jak sójka za morze. Dobra, ja się cieszę, że płyta została naprawiona. Odłączę sobie czujnik od enda. Zaraz tam podłączę z powrotem do tej drukarki, tak żeby mi się tam nic nie porąbało. No i co wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, płytka 1.1.4, 1.1.4. Jakby ktoś chciał, to mogę ją sprzedać. Do założenia są 2 radiatory. Piszcie na maila, który jest w informacjach o moim kanale. Mówię, te płytki jedną mogę bez problemu komuś sprzedać, jakby potrzebował na przykład do swojej drukareczki. Głośne są drivery, od razu mówię. Można pobawić się w wymianę na ciche. Też pewnie dałoby rady to zrobić. Troszeczkę ona jest tutaj, jak widzicie, jak się nie zabezpiecza plastikowych gniazd, to mogą się stopić. Ale to jest do naprawienia, nawet można to wymienić, wyciągnąć. Poza tym płyta żyje z powrotem. Tyle w temacie. Dzięki za oglądanie, jeżeli ktoś wytrwał do końca. Mam nadzieję, że jakieś tam informacje ciekawe się przydały. No i co najważniejsze, prock na Allegro, który kupiony został za 25 zł. To nie ta płytka. Jest ok. Po wgraniu firmware'u działa bez problemu. Solder maska zdaje egzamin, chociaż ten kolor trochę jest taki no kiczowaty. Wolałbym zielony albo całkowicie przezroczysty. Wtedy by było naprawdę super. Kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się, życzę wam miłej soboty.